W tym poradniku pokażemy Wam, jak wprowadzić kabel płaski, koniec kabla płaskiego do mufy 212GC. Zaczynamy od obrania kabla. Jak się obiera kabel, pokazywaliśmy już w innym filmie. W prawej górnej części ekranu pokazuje się karta, która umożliwia przejście do tego filmu. Długość obranego kabla powinna wynosić minimalnie 1,10 m. My obraliśmy 1,5 metra kabla. Więcej jest bezpieczniej. Jak obierzemy za mało, to możemy mieć problem potem, że braknie nam tuby światłowodowej w mufie. Sam proces skórowania już został zrobiony. My teraz potrzebujemy wydostać naszą tubę. I nie możemy zrobić tego, nie możemy popełnić dwóch błędów. Mianowicie nie możemy odciąć izolacji tuż przy samej naszym miejscu, końcu obrania, bo będziemy potrzebowali troszkę pilota FRP, który jest w środku. Tą jedną stronę już odcięliśmy. Najważniejsza jest dla nas czerwona tuba. Bierzemy ją na bok, odcinamy. To mamy odcięte. Zostały nam jeszcze te włosy uporczywe. Da się je przeciąć takimi boczkami, ale jest dedykowane narzędzie do tego. Nożyczki do aramidu się tak po prostu nazywają. One sobie bez problemu radzą. Przetną również zwykłe włosy. Wyciągamy tubę w miarę bezpiecznie, żeby kabel nam nigdzie nie tańczył, tak jak to właśnie zrobił. Tubę mamy wydostaną. Róbmy to bezpiecznie, żeby się nic nie stało, nigdzie tuba się nie zagięła, nie złamała, przełamała, uszkodziła. Teraz musimy wydostać pręty FRP, te końcówki prętów FRP, które nam tutaj zostały. Czasami to idzie trochę ciężko. Ok, tu się z tej strony udało. Dokładnie to samo robimy z drugą stroną, tutaj poszło lepiej. Ok, to mamy wygięte w dół, możemy to odciąć, cały czas zważając na tubę. O, i tutaj przy okazji odciął mi się jeszcze ripcord, prawie całkiem. Ok, udało się odciąć ripcord. No i tak samo odcinamy z drugiej strony ten ripcord. Możemy to również dobrze zrobić nożyczkami, będzie łatwiej. Ok, ale nam najważniejsze jest odcięcie teraz izolacji zewnętrznej. Mamy odcięte. Tutaj tego prętu FRP będzie nam potrzebne około 5 cm. Będzie to mocowanie kabla w mufie, żeby go nie wyszarpać. Odcinamy jeszcze kawałek włosów. Ok. Teraz my sobie tutaj względnie ogarniemy. Porządek ogarnięty, jako tako. Teraz potrzebujemy naszą mufę. Otwieramy ją przede wszystkim. Przekręcamy kluczykiem na pozycję otwartą. Chyba my już mamy to zrobione. Ok. Po otwarciu ukazuje nam się zestaw wyposażenia, który jest w środku. Mamy tutaj trytytki, mamy osłonki termokurczliwe, kołki rozporowe do montażu ściennego i osłonkę tuby. Osłonkę tuby do mocowania kabla w mufie, która zabezpiecza przede wszystkim. Wyciągamy tackę. Tutaj z jednej strony jest takie nacięcie, które umożliwia nam wymontowanie tej tacki. Ok, wyskoczyło, wysuwamy w bok i mamy to w ręce. Możemy to odłożyć na bok. W tym momencie nam to jest niepotrzebne, a wręcz nam to przeszkadza. Następny etap to jest demontaż tutaj ochrony przeciw wilgoci. Demontujemy ją po prostu, zaraz Wam pokażę, o co dokładnie chodzi. Śrubka na bok, najlepiej tutaj, żeby się nie zgubiła. O, i tutaj mamy w środku po prostu taką gumę, która po przykręceniu tego z powrotem dociśnie nam do kabla i zabezpieczy przed dostawaniem się wilgoci do środka lub też robaczków, owadów i innych takich, bo takowe lubią takie miejsca do przebywania. Ok, to mamy zdemontowane. Teraz potrzebujemy znowu śrubokręt i potrzebujemy odkręcić śrubkę, która będzie trzymała nasze pręty FRP. Możemy to całkowicie zdemontować, co jest raczej niezalecane. Ja to z powrotem troszkę przykręcę, za mocno wkręciłem. Ok, to jest wystarczające, my potrzebujemy to po prostu podnieść do góry. W tym momencie wyginamy jakby tubę lekko do góry, żeby wystawała ponad kabel, ponad pręty i przeprowadzamy nasze pręty FRP, jeden z prawej, jeden z lewej strony tuby, jeden z prawej, jeden z lewej strony śrubki i przechodzimy tutaj obranym momentem tuż za tą blaszkę. Też nie podchodzimy zbyt blisko tego elementu mocującego, gdyż wygniemy za bardzo tubę i może nam to wpływać na tłumienność kabla.
Ok. Tuba jest sobie tutaj luźno, kabel już jest sztywny, możemy nim ruszać, szarpać, nic się nie będzie działo i to jest właśnie nasze główne zabezpieczenie przed zniszczeniem tuby podczas pracy na wietrze, kabla i tak dalej. Możemy to wziąć, z powrotem założyć i przykręcić śrubę, która będzie to trzymać. Ok, to się trzyma. Możecie jeszcze tutaj zobaczyć, że dolega nam to do kabla. Czasami można sobie tutaj naciąć dodatkowo takie cięcie w kształcie litery V, co jeszcze bardziej uszczelni. Tutaj widać, nie jest to idealne rozwiązanie, bo tam trochę się zrobiło prześwitu, ale na potrzeby tego materiału wystarczy. Polecam po prostu jeszcze zrobić sobie wycięcie w kształcie litery V. I teraz zostaje nam ostatnia rzecz w etapie pierwszym. Obcinamy tutaj dosłownie troszkę za tym uchwytem te pręty FRP. Te ścinki nam już są do niczego niepotrzebne. I na tym bym zakończył etap pierwszy. Jeszcze uzupełnienie do etapu pierwszego. Zapomniałem powiedzieć o ważnej rzeczy, mianowicie o opasce zaciskowej na śrubkę, którą wykorzystujemy do kabla okrągłego. Mamy dwie w zestawie i przekładamy ją tutaj. Musimy to zrobić zanim wprowadzimy kabel. Musimy ją tutaj przełożyć, wprowadzić przez nią kabel i dokręcić. Alternatywnie, w przypadku akurat kabla płaskiego, mamy tutaj już bardzo pewny uchwyt i możemy to po prostu dodatkowo tutaj sobie przypiąć trytytką. Nic nas to nie będzie kosztowało, a na pewno poprawi, czy tam zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś awarii. Dociągamy, możemy nawet na dwie to spiąć i odciąć nadmiar. Nadmiar odcięty. No i to tyle, co chciałem uzupełnić. Możemy przejść do etapu drugiego, czyli doprowadzenia tuby na naszą tackę. Tą klapkę tutaj możemy zdemontować, bo ona nam nie będzie potrzebna. Ok, dokładnie. Zakładamy tackę. Ok, weszło lekko. To zostawiamy otwarte. I teraz najlepiej będzie obrócić sobie swoją stronę, jeżeli mamy taką możliwość. W ten sposób będzie nam się łatwiej operować. Operowało tą tacką, właściwie całą mufą. No to teraz przystępujemy do zwinięcia. Tutaj w tych uchwytach zwijamy sobie dwie pętle. Można więcej, jeżeli mamy za dużo kabla. Ok, takie względnie dwie pętle. Nie muszą one być za duże. To jest nasz bufor, który w momencie, jeżeli jakimś cudem by się zdarzyło, że nam się pociągnie tutaj kabel, zluzuje nam się ten uchwyt, cokolwiek by się stało, to on się tutaj skurczy, ale nie złamie. To jest taka strefa zabezpieczenia. W naszym przypadku my mamy tylko jedną tubę, bo jest to koniec kabla. W przypadku, kiedy mamy dwie tuby, jedną dajemy z prawej, jedną z lewej strony, to wiadomo, pilnujmy tylko, żeby się nie krzyżowały. Dobra, mamy to tutaj już na górze. W tym momencie będzie nam potrzebne narzędzie do obierania tub. My się posłużymy Millerem. Nie pamiętam dokładnego oznaczenia modelowego, powinien się wyświetlić na ekranie. Gdy mamy marker super, zaznaczamy sobie miejsce, do którego będziemy obierać tubę. A jeżeli nie, no to po prostu sobie łapiemy to palcem, tutaj wyciągamy ile możemy tą tubę, tak żeby pilnować jej, żeby jej nie uszkodzić na tych zaczepach, bo jedzie bardzo łatwo przegiąć sobie tutaj tą tubę. I w tym momencie otwieramy naszego Millera. Musimy sobie dopasować wielkość tuby, która to jest akurat najmniejsza. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Są oczywiście różne rozmiary w zależności od ilości włókien w środku. No to teraz doprowadzamy sobie do miejsca, w które sobie oznaczyliśmy lub sobie przytrzymaliśmy palcem. Zamykamy nasze narzędzie. No i teraz nie pozostaje nam nic innego jak oskurować właśnie naszą tubę. Uwaga, już na sam początek. Weźmy od razu jedną chusteczkę, bo jak sobie zabrudzimy ręce, to nie będziemy w stanie za chwilę pociągnąć tuby światłowo do tuby, gdyż jest ona, włókna są pokryte żelem, który jest bardzo śliski. Ma to na celu ochronę naszych tub, naszych włókien. I pierwsze co robimy, to od razu bierzemy to, przecieramy z nadmiaru. Tutaj no, chusteczek trochę pójdzie, niestety, nie da się tego uniknąć. Ok, teraz w tym momencie już i tak się tym ubrudzę. O, tutaj akurat nam troszkę włókna wystawały, więc nam to ułatwia sprawę. Z pomocą takiego narzędzia, z pomocą tego Millera, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek włókno nam się uszkodzi. Zobaczmy jeszcze tutaj do środka, czy tutaj jakieś włókno zostało. Nie widzę żadnego, jest wszystko w porządku, więc żadne włókno się nie uszkodziło. Jeszcze pokażę za chwilę jedną metodę, jak to sprawdzić, czy się uszkodziło, czy nie. Obieramy do
wyciągamy włókna do momentu rozpoczęcia naszego nacięcia. Bierzemy sobie na przykład nożyczki teraz do aramidu. Można to również zrobić stripperem po prostu. No i odcinamy nadmiar takiej tuby. Teraz wszystko, czym dotkniemy te włókna, będzie pokryte żelem i będzie brudne. Więc pierwsze co robimy, na sucho przecieramy z tej największej ilości żelu te włókna. Nawet 3 razy to zróbmy, 2-3 razy. I w tym momencie, jak ja teraz ciągnę za te włókna, może się zdarzyć tak, że jeżeli jakieś Wam się przypadkiem przecięło podczas obierania, to one Wam w tym momencie pójdzie razem z chusteczką. No u nas na szczęście nic takiego nie ma miejsca, więc wygląda na to, że wszystkie włókna przetrwały. Ok, mamy to już przetarte tak wstępnie. To teraz jeszcze przetrzemy nasze tuby, które już wstępnie zostały czyszczone z żelu, chusteczką nasączoną alkoholem izopropylowym. I teraz jak będę przejeżdżał po tubach, powinniście słyszeć takie charakterystyczne zgrzypienie. To znaczy, że nasze żyły zostały oczyszczone z żelu. Oczywiście nigdy nie usuniemy całości żelu, jest to niemożliwe, ale już taki poziom oczyszczenia nas satysfakcjonuje. Teraz sobie wkładamy naszą tubę do prowadzenia. Tutaj delikatnie, żeby jej nigdzie nie zgnieść. Tutaj jest bardzo toporny jeden plasticzek, który trzeba delikatnie odjąć. Ok, wskoczyło. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie możemy tutaj mieć za dużego załamania. Już Wam pokazuję. Tutaj nie może być zbyt dużego załamania. Gdybyśmy wprowadzili tutaj tubę z tej strony, no to mogłoby to być takie nie do końca w porządku. Możemy jeszcze również, co by było, w sumie tutaj możemy sobie na to pozwolić, tylko nie wiem, czy nam starczy długości włókna. Możemy jeszcze tubę ściągnąć tutaj trochę na dół, wręcz bym powiedział. Koniec nacięcia jest tutaj w tym prostym fragmencie, który no w żaden sposób nie wpływa negatywnie na płomienność włókien. Więc zostawmy to finalnie w taki sposób. Jest to jak najbardziej poprawne. Niektóre modele MUF mają jeszcze tutaj możliwość przypięcia trytytką tej tuby, aczkolwiek w tym modelu takiego nie widzę. Zwinmy sobie najpierw włókna, żeby ich nie uszkodzić. Nie będzie za chwilę odwrotu, jak to rozwalimy. Musielibyśmy od nowa zacząć obieranie kabla. Na tym, po zwinięciu tego włókna, zakończymy w tym momencie drugi etap. W trzecim etapie będziemy spawać już nasz sygnał do PICTILE'a. Został nam ostatni etap do zrobienia. Zaczniemy od włożenia adaptera, w którym później umieścimy PICTILE ze źródłem naszego sygnału światłowodowego. Okay. Wchodzi to troszkę topornie, ale przynajmniej się będzie dobrze trzymać. Jak już jest włożone w zatrzaski, to już się trzyma idealnie. Otwieramy z powrotem. Niczego nie urywając, jak widzicie, no nasze włókna się tutaj spokojnie trzymają, nic się im nie dzieje. Jeżeli operujemy w tackach z włóknami światłowodowymi, to najlepiej jest zawsze operować trytytką. Trytytka nie jest ostra, niczego nie zniszczy. To odkładamy na bok, tutaj później umieścimy naszą osłonkę spawów. Ostatnim kolorem jest, o ile dobrze pamiętam, kolor turkusowy, więc znajdźmy sobie włókno turkusowe. Przyjmujemy, że jest to koniec trasy kablowej, więc powinno się najczęściej w takiej tubie, najczęściej w takiej mufie jako sygnał zostanie nam już kolor turkusowy, który się udało znaleźć. Ok, oddzielam go sobie tutaj aż do samego początku, nie wyciągając tego z tej prowadnicy. Okay. Resztę włókien sobie zwijam, one nam nie będą potrzebne w tym przypadku. Chociaż nie mówię, że nigdy się tak nie wydarzy. To mamy tutaj ładnie zwinięte, jest to tutaj bezpieczne, nic się temu nie zadzieje. No, a my teraz przechodzimy do procesu spawania. Włączamy spawarkę. Uruchamia się bez problemu. No to teraz jeszcze mamy PICTILE już przygotowany. Ok, otwieramy, przygotowujemy sobie gilotynkę. Przygotowujemy sobie jeszcze chusteczkę z alkoholem. Bierzemy nasze włókno, bierzemy stripper. Oczyszczamy z lakieru. Ok. Teraz chusteczka. I czyścimy resztki lakieru. Sam proces spawania już był kilkukrotnie pokazywany na kanale, więc nie będzie to żadna nowość. Pierwsze włókno na miejscu. Teraz bierzemy nasz PICTILE. Pamiętajmy, żeby na minimum jedną stronę, a właściwie tylko na jedną stronę, nieważne którą, żebyśmy założyli koszulkę termokurczliwą, która zabezpieczy nasz spaw przed uszkodzeniami. Okay, to mamy założone. Teraz tym środkowym otworem w naszym stripperze usuwamy izolację zewnętrzną z PICTILE'a. Następnie tą najmniejszą dziurką usuwamy lakier. Ok, wyszedł. Teraz bierzemy naszą chusteczkę z alkoholem, może z drugiej strony, żeby nie było tego samego brudu. Ok, jest wyczyszczone, jest.
Bierzemy naszą gilotynkę, oczywiście uważając, żeby niczego nie rozwalić innego, jeżeli spawamy większą ilość włókien. Zamykamy, to też, cyk, przecinamy, otwieramy, ucięło się ładnie włókno. Naszą gilotynkę odkładamy na bok, nie będzie nam potrzebna i przykładamy z drugiej strony nasze włókno. Sam proces spawania nie jest skomplikowany, tylko czasami czasochłonny i trzeba po prostu zachować ostrożność. Ok, pojawiło się. Wygląda, że będzie dobrze. Mamy mniej niż 1,5 stopnia, więc to jest bardzo dobry wynik. Chyba od powyżej 1,5 stopnia po prostu spawarka już nas nie puści. Tłumienność mamy 0,01. Oczywiście to jest wartość szacowana przez spawarkę, to nie jest prawdziwa, realna wartość odczytana, bo nie zostało to w żaden sposób zmierzone, to jest tylko optyczny pomiar. Ok, to mamy gotowe. Teraz bierzemy naszą termokurczkę, którą już tutaj mamy blisko, podsuwamy pod praktycznie samiutką spawarkę, pod pokrywkę spawarki. Otwieramy to teraz. Otwieramy teraz nasz piecyk. Pierwszą klapkę, którą podnosimy, trzymającą włókno, zawsze po przeciwnej stronie termokurczki. Podnosimy to do góry. Gdybyśmy otwarli tą klapkę jako pierwszą, moglibyśmy przez przypadek popchnąć te włókno i doprowadzić do złamania się spawu, a tego nie chcemy. Nasuwamy to tak, żeby z obu stron, tutaj z tej strony lakier, a z tej strony otulina znalazła się w termokurczce, mniej więcej porówno. Wkładamy to do piecyka i zamykamy piecyk. To już też możemy zamknąć, to już nie będzie potrzebne. Okay. Termokurczka się zgrzała, sprawdźmy, czy na pewno tak, jest ładnie. To jest jedyny moment, kiedy możemy tak zobaczyć przejrzyście całe włókno. Później, tak jak tutaj się już zaczęło dziać, koszulka zmatowieje i tego nie będzie widać. Jak widzicie, koszulka już zmatowiała, bo trwało to dosłownie chwilkę. Jak tylko położyłem ją na zimną powierzchnię, od razu ostygła. Jeżeli już jest ostygnięta, możemy przystąpić do włożenia tego z powrotem do mufy. Pierwszy raz do mufy. No to co? No to zwijamy po kolei nasze pętelki. Zobaczymy, czy nam koszulka wyjdzie z góry. Chyba z góry nam w tym przypadku wyjdzie. Tak, zgadza się. Tu musimy troszkę zawęzić naszą pętlę. Po czym metalową blaszką z termokurczki dajemy do góry, tuż przy palcu. No i wkładamy do pierwszego lub do drugiego, teraz włożyłem chyba do drugiego slotu. I na koniec zakładamy jeszcze tą klapkę. To teraz musimy przeprowadzić nasz sygnał na drugą stronę i wpiąć do adaptera. Spróbujmy tutaj jeszcze zwinąć jedną pętlę zapasu. Ułatwi nam to trochę zadanie. Tutaj, w tym miejscu, mamy przepust na kable, żeby przeprowadzić je na drugą stronę. Więc teraz przekładając tutaj delikatnie, musimy też pochylić naszą tackę i przeciągnąć, oczywiście uważając, żeby tutaj nie złamać nigdzie włókna, co będzie raczej trudnym zadaniem. Mamy po drugiej stronie i teraz musimy zdecydować, z której strony podpinamy klientów, a z której strony odbiorniki. Ja preferuję z tej strony, czyli patrząc na mufę zawieszoną na słupie, będziemy patrzyli w ten sposób. Ja preferuję z lewej strony podłączać źródło sygnału, a z prawej odbiorców. Czyli musimy doprowadzić nasz PIC-Tile na stronę lewą. Musimy oczywiście zdjąć też tą klapkę zabezpieczającą i tutaj się wywinąć z włóknem. Można by to było ładniej zrobić, poprawić delikatnie, ale nie jest to aż tak konieczne. Ważne, żeby nie było załamań. Ok, mamy to. To teraz zostaje nam jeszcze zabudować splitter dla przyszłych potencjalnych klientów. Adaptery mamy przygotowane. Tutaj z lewej strony przyjdą nasze złącza od splittera, więc teraz musimy jeszcze sam splitter zamontować. Na niego specjalne, dedykowane mocowanie jest z tej strony, więc wracamy na tył. Ok, nasza tuba znowu chce uciekać. Jak już założymy splitter, będziemy zakładać tą klapkę zabezpieczającą, która przytrzymie już nasze włókna, przez co nie będzie wypadała nam ta tuba tutaj z tej strony. Okay, bierzemy sam nasz splitter. Splitter jest 1:8, a z drugiej strony mamy też w sumie 9 adapterów. Jedno jest na źródło sygnału, a reszta 8 jest przeznaczona na klientów. Musimy tutaj wprowadzić nasz
nasz splitter w uchwyt. Uważamy tutaj na nasze turkusowe włókno, które jest źródłem sygnału i wprowadzamy tak delikatnie, wsuwając naszą kasetkę. Uwaga na włókna. Te tam dalej walczy ze mną. Ona nie jest dociśnięte tak maksymalnie, ale przetacza się po nim ta kasetka. Przytrzymując włókno, przejeżdżamy za nie. Ok, już jesteśmy za włóknem. O, widzicie, luźniutkie jest, nic mu się nie stało. Uważamy właśnie na takie rzeczy. Dla chcących można splitter zamontować wcześniej, ale ja osobiście nie preferuję tej metody, gdyż mamy tutaj bardzo dużo włókien światłowodowych, tutaj jeszcze dodatkowo w oplocie, które zajmują dużo miejsca i utrudnia nam to pracę. Jak mamy możliwość, bo nie każda mufa na to pozwala, to sygnał, który mam, przepuszczam sobie tutaj przez środek tacki. Jest to małe ułatwienie, gdyż z jego pomocą możemy zaoszczędzić sobie trochę miejsca i tutaj od razu się podpiąć do naszego sygnału. I nie przeplatamy tego przez jeden otwór, który służy tak naprawdę do przepuszczania włókien, tylko tutaj tak delikatnie, powiedzmy, że oszukujemy trochę i idziemy na skróty. Sygnał mamy podpięty, więc zostaje nam jeszcze podpiąć nasze odbiorniki z tej strony. Musimy je teraz tutaj przeprowadzić. Okay. Nasze pigtaile zostały przeprowadzone na drugą stronę i teraz nam zostaje je tylko i wyłącznie zwinąć tutaj po drugiej stronie. Tutaj też jest miejsce przeznaczone do zwijania włókien. Podział jest tak naprawdę indywidualny według każdego użytkownika, w jaki sposób się to robi. Ja przyjmuję zasadę, że z tyłu robi się wszystko związane ze źródłem sygnału, a z przodu wszystko, co dotyczy już ostatecznego podłączenia do klientów. Kilka chwil później udało się doprowadzić te kabelki tutaj do ładu, ładnie poukładać na tacce. Zastosowałem tutaj te gumki, które były dołączone wcześniej do splittera, ułatwiły znacznie robotę. Czasami się przydają, czasami nie, w zależności jak się kable poskręcają. No i całość została tutaj podpięta do tych adapterów. No i to tyle. Jesteśmy gotowi na podłączenie pierwszych klientów. W chwili obecnej mamy możliwość podpięcia 8 klientów. Możemy tą konfigurację przerobić troszkę i móc podłączyć 12 klientów. Tylko w tym momencie musimy posiadać splitter, do którego możemy przyspawać światłowód i wtedy ta górna część, ten górny adapter połączeniowy musi zniknąć i zostać przeniesiony w formie spawu na tylną tackę. I będziemy mieli 12 klientów. Myślę, że to tyle w tym poradniku. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do zostawienia ich w sekcji komentarzy. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Możecie również odwiedzić naszego fanpage'a CDR-owego. I to tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć, trzymajcie się.